Cześć, minęły około 2-3 tygodnie od momentu, kiedy wysiałem papryki i inne właśnie papryki. Jest teraz 23 luty i tak. To jest papryka Ramiro, którą wysiałem rzutowo do jednej większej doniczki. Jest taka bardzo wyciągnięta, bo czasami ja zapominam lub mój brat zaświeci tutaj w gablotce. No ale to, że jest wyciągnięta, to mi nie przeszkadza, po prostu posadzę ją później głębiej. I ją będę uprawiał na balkonie. Ogólnie wszystkie warzywa będę uprawiał na balkonie, bo ogródka nie mam. Ogólnie na same papryki przeznaczyłem około 3 donice. To wam pokażę jakie. To są te donice. To jest około, wydaje mi się, 20 litrów. Przynajmniej 20 litrów ziemi mi tu wejdzie. I jeszcze trochę zostanie miejsca. To są wiaderka po kwiatach cienkich z marketu typu Aldi, Biedronka i tak dalej. One są różne rozmiarowo, więc na przykład jakbyście takie chcieli, czekajcie, jakbyście takie chcieli, tutaj zrobię dziurki jeszcze wypalarką. Jakbyście takie chcieli, to po prostu jak będą się kończyć tam kwiatki w sklepie, to pójdźcie po prostu do sprzedawcy, się zapytajcie. Ja pracuję w takim markecie, to ja sobie na spokojnie biorę. Byłem na przykład ostatnio w Aldi, tu też się ładnie zapytałem, pan na kasie mi po prostu pozwolił, bo były puste wiaderka, wodę po prostu odlałem tam, gdzie było jeszcze jedno pełne wiaderko tulipanów i sobie zabrałem, bo to się normalnie potem wyrzuca, no chyba, że ktoś chce, to sobie weźmie. Na przykład sprzedawca to wam powie nie, no ale zazwyczaj pozwalają, bo po prostu chcą się tego pozbyć. Potem wam pokażę, jak to wygląda na balkonie. Więc tak, papryki są wyciągnięte. To jest papryka Ramiro, czyli taka podłużna, czerwona, słodka z marketu. Bo słyszałem, że ona fajnie rośnie, daje taki spoko plon. Jeżeli chodzi o tutaj w tej doniczce mam wysiane 2 nasionka papryki Ody, czyli tej fioletowej. 2 nasionka, ale chciałem tylko jedną mieć jedną na balkonie, ale wolę zawsze więcej, gdyby coś się stało. Z tyłu już wysiałem na próbę pomidorka tak zwanego Krym, którego sobie gdzieś tam zamówiłem na jakiejś stronie. To jest odmiana niska, około ma 100 cm wysokości, czerwone pomidory, pochodzenie Ukraina, Krym. Podobno to jest smak starych malinówek. Wysiałem sobie na razie jednego dla testów. Zobaczymy, czy on szybciej mi zaowocuje, czy jak to będzie. No i też się nie mogłem doczekać. Resztę pomidorów będę siał w marcu, tak czy siak. Po 8 marca jakoś tak. Dlaczego po 8 marca? No bo tydzień mnie nie będzie w domu. O. Tutaj oczywiście mam bazylię, bo już się nie mogłem doczekać, ja bardzo lubię bazylię. Jak sobie podrośnie spoko, potem ją przytnę. Będę ją tutaj jakoś w miarę kontrolować. Później i tak pójdzie na balkon z innymi roślinami typu paprykami, ale do pomidorów ją bardziej chciałem. Jeżeli będę mieć jej więcej lub będę chciał po prostu jej wysiać jeszcze więcej, dosadzę ją do papryk. Nie dużo, ale będę chciał mieć przynajmniej w jednej doniczce z jakąś papryką czy pomidorkiem przynajmniej jedno ziółko. Czy tam rumianek, cokolwiek, bo będę musiał trochę iść na kompromis, no bo nie mam aż tyle miejsca na tym balkonie, a ja bym bardzo, bardzo, bardzo dużo chciał. Wiecie jak to jest, jak się dużo chce. Tam mam jeszcze rozmaryn. Mam specjalne miejsce już przygotowane, specjalną jedną donicę na rozmaryn, lawendę. Te zioła tak zwane prowansalskie. Tutaj mam pomidorka Pride of Flanders Wally. Tu wam go pokażę. Zobaczyłem go na internecie, no i pomyślałem, że go kupię, no bo strasznie chciałem mieć pomidorka takiego omszowego, takiego pluszowego. W sensie ma takie listki pluszowe omszone. Zobaczyłem gdzieś właśnie u kogoś na YouTubie i to potem sobie pomyślałem, a też sobie takiego kupię. No i w końcu go znalazłem gdzieś tam. To nie jest ten, którego docelowo szukałem, tylko tak znalazłem go przypadkiem, ale i tak jest bardzo fajny. Ma podobno intensywnie zielony miąższ, znaczy środek. Smakuje tak poprawnie. Po prostu poprawnie, a zresztą jak chcecie sobie przeczytajcie tutaj. Zatrzymajcie sobie film i sobie przeczytajcie. Dla mnie to jest smak taki po prostu poprawny. Tutaj znowu wysiałem pomidorka Betaluxa, też jednego. Też dla testów. Wszystkie pomidorki teraz wysiałem dla testów. Resztę wysieję jeszcze później, bo chcę mieć też więcej nasionek wysianych niż mniej.
gdyby coś się stało z tymi później sadzonkami. Tutaj znowu wysiałem sobie rzutowo pomidorka flamenco z marketu. Flamenco wygląda w ten sposób. Taki czekoladowy pomidor, jest taki fajny, lekko kwaskowaty. Nie jest intensywny w smaku. Jak go tak jem, to jeszcze czegoś mi w nim brakuje, ale nie wiem konkretnie czego. W środku wygląda tak, bo już go pokroiłem, bo tak. Za długo czekania było. No dobrze. Zanim jeszcze przejdziemy na balkon, to tak. Bardzo, bardzo chcę przede wszystkim jeszcze tego pomidora. To jest pomidor wysoki, ale mam miejsce, tam gdzie go umiejscowię będzie spokojnie przy ścianie. Podwiążę go, przywiążę go do haczyka, który mam powyżej. Będzie też mieć podporę na spokojnie. No i bardzo mi się spodobało, zaciekawił mnie. To będzie na pewno jeszcze myślę nad tym. Nie wiem, czy będę mieć miejsce, bym chciał dużo za dużo, jak już wcześniej mówiłem. Nie wiem, jak to będzie z miejscem. Dobra, teraz wam pokażę, jak to wygląda na balkonie. Zaraz wyjdziemy na balkon, pokażę wam moje duże donice. A na razie wspomnę ino tutaj na kilka rzeczy, bo nie mam mikrofonu takiego, wiecie. Mam tylko mikrofon wbudowany w telefon, później go sobie kupię, to będzie łatwiej. Zaraz wam pokażę, ale tak, dla wiadomości. Tutaj mam te wiaderka właśnie i każdy z tych wiaderek ma etykietkę, gdzie jest numerek. Później wam pokażę mój plan, jak to rozplanowałem. Tak, każde wiaderko ma plakietkę z numerkiem i na plakietce jest rozpisane, co tam będzie konkretnie rosło. Pomidor lub papryka plus jakieś tam ziółko. I oczywiście numerek z tyłu, żebym ja się tam nie pochylastał, jak robiłem swój tak zwany projekt na papierze. Jest tutaj ziemia, zwykła ziemia. Gdzieś na tej wysokości donicy jest jakiś tam rozkładający się obierek, powiedzmy skórki od jabłka, albo najwięcej miałem tutaj tego skórek od banana. Tak, tego było najwięcej. Ewentualnie tam jeszcze listki z kwiatków doniczkowych, które zżółkły albo po prostu brzydko zaczęły wyglądać. To je tam wrzuciłem, ale nie dużo. No i tak, jeżeli chodzi o donicę, to u góry też rzuciłem jakieś tam rozkładające się resztki, typu właśnie obierki z ziemniaków, bo podobno też one mają dużo potasu, czytałem. Listki z roślin doniczkowych, czy te, które mi tutaj wpadły z drzew. I skórki od bananów. Jeszcze rozgrabiłem to grabkami, poruszyłem tą ziemią i przykryłem to suchą materią. W późniejszym czasie też będę chciał mieć okrytą ziemię, jak będą mi tutaj rosły rośliny, bo nie chcę, żeby ta woda tak nadmiernie parowała i żeby doniczki nadmiernie przesychały. To nie są wszystkie donice. Będę mieć jeszcze 3 wzdłuż. Tu będzie jedna z groszkiem. Tu będzie jedna albo mniejsza od tych. Będzie tutaj jeszcze z truskawkami. A obok będzie jeszcze wiaderko z fasolką Blauhildą, tą fioletową. Przypominam, że ja to wszystko robię pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz. Dobra, wychodzimy, pokażę wam, jak wyglądają te donice. Tak mniej więcej rozplanowałem sobie ten balkon. I tak, tu jest ta donica, gdzie jest najwięcej tych różnych pierdół. Tutaj widzieliście przy tej donicy wielodoniczki. I tak, tam były wysiane oczywiście jeżówki, dziewanna, takie różne ziółka, szałwia, lawenda. No i to pójdzie do tych doniczek. Tutaj wszystko sobie ponumerowałem.
nawet gdzie mają iść dodatki kompostowe, typu jak będę chciał sobie zrobić w tych donicach miejsce, jak zobaczysz, tam jest tego za dużo, to po prostu odrobinkę przeniosę do nich, do tych donic, rozruszam to troszeczkę i dam w ziemię, do środka. Nie chcę mieć tego na wierzchu. Na wierzchu raczej będę chciał mieć jakieś takie suche rzeczy lub po prostu jakieś tam listki z roślin domowych. I tak, obok tej donicy, którą widzieliście, gdzie jest najwięcej pierdół, wieldoniczki, to jest ta donica. I obok niej będzie albo doniczka malutka z truskawkami, lub jeszcze muszę pomyśleć, jak to konkretnie zrobię, bo haczyk jest konkretnie nad tą donicą, u góry hak, na balkonie. I po prostu poprowadzę sobie to sznurkami, wypalę jeszcze może wokół tej donicy, tak w około kilka dziurek, zawiążę sobie sznurek, nie chcę jutowego, myślę, że wezmę ten plastikowy, żeby był bardziej wytrzymały i zawiążę, zrobię takie supełki tutaj i poprowadzę te sznurki do góry i zawiążę u góry na hak. I wtedy ta fasolka Blauhilda sobie pójdzie do góry. Tutaj będzie doniczka z truskawkami oczywiście i ja mam taki trochę dziwny kompromis, no bo ja bardzo potrzebuję pokrzywę, niedużo. Ja już nie miałem gdzie ich wsadzić, to pomyślałem, że wsadzę ją może do truskawek gdzieś tam w jedno miejsce, niedużo, ale jednak. Ale to się jeszcze muszę zastanowić, bo ja nie wiem. Tak samo tutaj będzie groszek w 11. Tu mam jeszcze mały parapet, więc tutaj dam wiaderko i tam będzie rósł tylko jedyny ogórek. Mam tam jakiś ogórek, chyba który się nazywa gruzin. On ma takie fajne zielono-popielate ogórki. No i dobra. I tam na obok, tutaj mniej więcej w tym miejscu też jest hak, więc tego ogórka jakoś poprowadzę, żeby on szedł tak. Po tym sznurku szedł w tą stronę, jak żagiel troszeczkę. Tutaj na tym parapecie może sobie umieść sobie jeszcze doniczkę z aloesem, bo ponoć jak aloes ma bardzo dużo światła, to robi takie większe, szersze listki, jest gęstszy. Tak, tutaj będzie pomidorek. Myślę, że flamenco jeden. Nie wiem właśnie, powiem wam, nie wiem, czy on będzie niski, wysoki, obojętnie. On będzie dla testu, więc tu nie jestem aż tak skupiony na tym, czy że mieć jakiś wielki, fajny plon z tego pomidora. Oczywiście wszystkie pomidory niskie, czyli nie te wielkie, nie wysokie, bo wysokie będą tu, przy ścianie. 2, ewentualnie 3, myślę, że 2, jeżeli jeden szybciej skończy owocowanie, bo podobno jeden pomidor, którego chcę tutaj dać, bardzo, bardzo, bardzo wcześnie owocuje. To jest jakaś rosyjska odmiana, więc później sobie dosadzę sadzonkę jednego wysokiego. Myślę, że Black Beauty. Ale w tych wszystkich będą pomidory niskie maksymalnie do 120 cm. Chcę też tego kryma tutaj. On ma 100 cm wysokości, z tego co się doczytałem. I będzie jeszcze jeden pomidor maskotka w 3 albo 4. Maskotka będzie w 5, czyli będzie tu. Oczywiście ten balkon jest szerszy, tylko ja go tutaj jakoś tak narysowałem, że jest mniejszy. Tu jeszcze zostanie spokojnie trochę miejsca między tymi doniczkami. Tutaj będzie jedna dynia. Ona pewnie mała wyrośnie, no bo ja nie wiem jak to będzie. Nie wiem jak to będę uprawiał. Pierwszy raz to będę uprawiał, więc może nie będę aż tak biegał przy tych warzywach. Będzie jedna cukinia, ewentualnie może jakiś nagietek gdzieś, jeżeli będzie miejsce. Jeżeli nie będzie miejsca na tego nagietka, to jak on już tu będzie posadzony, to go wyrzucę stąd i pójdzie gdzieś indziej. Tutaj oczywiście będą pomidorki niskie, czyli te 120-100 cm. I chcę jeszcze azteki tutaj posadzić. Kilka azteków, maksymalnie 3 sztuki, pomidorki aztek. Ja go uprawiałem w domu w tamtym roku. Na parapecie w domu wewnątrz i ładnie urósł. Nie ogromny, taki był... Ja nie wiem. Może maksymalnie jak ta kartka mi taki wyrósł, jak kartka A4, czy troszeczkę wyższy. Trochę zrobił mi tych pomidorków, ale one były takie malutkie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Co ja tu jeszcze chciałem? I na razie to tyle. To co sobie zaplanowałem, to zobaczymy jak to wyjdzie. Wszystko potem wyjdzie w praniu. Wiecie jak to jest. Coś sobie zaplanujemy, a później wychodzi jak wychodzi. Tak czy siak, ja sobie zrobię więcej siewek niż potrzebuję, no bo nigdy nie wiadomo co się z nimi stanie. Tutaj oczywiście sobie też rozpisałem co kiedy mogę siać. Później się już tego sam nauczę, będę wiedzieć. Dziękuję wam bardzo, do zobaczenia, cześć.